Witam. Śmieszne, ale jestem z pieskiem na spacerze i chciałbym troszeczkę pogadać, omówić właściwie tego Plutona, bo Pluton faktycznie wchodzi do tego wodnika. Ja tu sporo zrobię tych filmów na temat Plutona, dlatego że są różne stadia jego wejścia. To jeden film już puściłem na temat tego Plutona, który wchodzi w retrogradację prawie z automatu. I to, co się będzie działo teraz, to wszystko jest bardzo interesujące, bo zobaczą Państwo, jak wielka jest siła tej planety. To jest po prostu nie do wiary, że ta planeta, mimo że jest to planetoida, bo w pewnym momencie na kongresie astronomów zlikwidowano ją jako planetę, wprowadzono ją jako planetoidę. I to jest właśnie najbardziej ciekawe, że planetoida nagle, teraz niedawno chyba bo to było w Pradze. Nie ma co się dziwić, no Praga, Skorpion i władca Pluton, więc likwidowali, ale powodem też był ten wielki kryzys. Nie pamiętam w którym roku, ale to teraz niedawno i przecież Plutona też odkryto w momencie kryzysu, co nie jest prawdą, bo przecież wiemy o tym, że z tabliczek chaldejskich Pluton jest normalnie planetą, która była i jest jest jedną z ciekawszych planet, jeżeli chodzi o zachowanie nasze, jak my postępujemy, jak my działamy, jak my funkcjonujemy, ale najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest, że on robi modyfikację tego wszystkiego. Fakt, niszczy wszystko dookoła, co stare, co niepotrzebne, bardzo podobnie jak i uran, tylko że uran odcina i zmienia całkowicie. To uran powoduje zmiany, przypuśćmy, na innym poziomie. Zresztą zrobimy kiedyś te zmiany, jak będzie już offsetka, będę pokazywać. Ja tutaj sprzęt się morduje, bo pies ma takie pomysły. Teraz tutaj będzie ganiać i wykupiać się, widzicie? Tak. Nie wiem, czy to rzuca jakimś kamorem lodowym. I to jest właśnie cały hart. Hart jest hartem i takim dosyć dziwnym pieskiem. Wszystkie harty są bardzo podobne do siebie, z tym, że ona jest, już zaczyna być silna. Także już trzeba się naprawdę namocować i być odważnym człowiekiem. Trzymać harta to nie byle co. Harty to harty. Trzeba mieć hart ducha i harty. No więc to jest jak z tym Plutonem. I Pluton, jeszcze jedna rzecz, najważniejsza. To, co się dzieje po przejściu Plutona, to, co buduje Pluton, to, co odtwarza Pluton, wręcz ułatwia w gruncie rzeczy te wszystkie straszne perypetie. Trzeba brać pod uwagę, że Pluton jest także wskaźnikiem, w pewnym sensie wskaźnikiem zdrowia. I to jest najważniejsze, że to wszystko, co do tej pory się działo, to będzie w tej chwili czy rozliczane jeszcze nie, ale może się tak stać, dlatego że nie wiemy, jak retrogradacja pójdzie, jak i na ile społeczeństwo jest przygotowane, a trzeba pamiętać o tym, że jednak zawsze wybieramy tą drogę przypuśćmy gorszą, tą trudniejszą. Nie jesteśmy przygotowani na tą drogę łatwą, tą prawidłową. Dlatego stawiając opory, będziemy otrzymywać, co tu ukrywać, ale takie rózgi. I to nie od świętego Mikołaja, tylko naprawdę rózgi i to takie bolesne, ponieważ Pluton informuje o swoich działaniach. Ale
jest jedna rzecz, że trzeba z tymi działaniami albo je przeczekać i zreformować, co Pluton uwielbia reformowanie, dlatego że on stawia nas przed pewną sytuacją, w której zawsze jest kilkanaście rozwiązań. I te rozwiązania, w zależności na czym polegają, o co tu chodzi, takie one są. I Pluton, tak jak zresztą, co tu ukrywać, Pluton wojska, może narozrabiać też w tej formie. Dlaczego? Dlatego, że jest to wyższa oktawa, jakby nie było Marsa. I zawsze trzeba zwracać uwagę, gdzie, co proponuje Mars, jak on działa. Pluton i Mars, zespół, są planetami, które... No Pluton to prawdopodobnie stamtąd przybyliśmy, przepraszam, z Marsa prawdopodobnie przybyliśmy, czy to prawda, z tej czerwonej planety? Możliwe, że tak. W najbliższym czasie prawdopodobnie będziemy tam lądować, czy lądowniki nawet może już były, może ja się też lekko nie orientuję, ale jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tym wszystkim, świadomość. Świadomość tego wszystkiego, co jest związane z wiedzą. Pluton ma historię. I teraz zwróćcie uwagę, chociażby ta powrót tej elektrowni atomowej, no to jest właśnie też związane z Plutonem i zobaczymy, czy prędkość Plutona i działanie właśnie w tym okresie teraźniejszym i to, co jednak powinniśmy brać pod uwagę, że za każdym razem, kiedy coś się buduje, coś się organizuje, to Pluton nie znosi, nazwijmy to, nieumiejętności myślenia. Ta planeta wyjątkowo uwielbia harmonogram pracy, systematyczność i, co najciekawsze, uczciwość. Pluton nie znosi chachmęctw, czyli dokładnie tego, co w gruncie rzeczy, oj, musimy zwolnić, bo tam gdzieś na horyzoncie widzimy owczarka i to dosyć daleko, ale moja Sunia już go widzi. O, tak to ona w tej chwili wygląda. To coś tutaj albo przymarzło, albo nie chce poruszyć się, co dziwne. O, właśnie. I tutaj Sunia już tam ogląda, a tam daleko właśnie wychodzi z parku, tam daleko. O, wychodzi owczarek, niemiecki taki z panem i nie za bardzo bym chciał, żeby tutaj suczka nagle zorientowała się. O nie, piesek już odchodzi. I dobrze, a to nie jest owczarek, to jest setter. I tutaj też jest. Także tutaj no właśnie, to jest to wszystko. O rany, następne, ale to jest... Co to jest? To jest jakiś pies nieznośny, bo się pani schował. Autentycznie się pani schował. Za murkiem idzie w naszą stronę. No miejmy nadzieję, że się nic nie stanie. O, mam telefon, ale nie odbiorę, dlatego że no, jestem tutaj z pieskiem i za dużo wrażeń. Piesek jest troszeczkę znerwicowany. Ja tutaj
I tak to wygląda właśnie, że skupić się nie można w takich warunkach, no ale teraz widzicie, jak to jest, że robi się filmy i nagle jakieś tam chodź, no właśnie, robi się jakieś dziwne rzeczy, a my będziemy uciekać w tą stronę. Tutaj to jest taka, według mnie, pocztówkowa taka tutaj okolica. No idzie. Dobra. Miejmy nadzieję, że ten człowiek pójdzie inną drogą niż ja, ale wątpliwa sprawa, dlatego zawsze na ogół idziemy swoimi ścieżkami i omijamy i raczej pies za psem wstrzymujemy się troszeczkę, wolniej idziemy, a tutaj nie widzę tego wolniej, ale tak jest. Najważniejsze to, żeby piesek nie dotknął pieska. Jakby nie było. Tutaj nasza suczka ma zaledwie rok. To jeszcze szczenie. Jeszcze nie potrafi odróżniać zła od dobra. Tak jak chociażby. I teraz jeżeli patrzymy właśnie na Plutona, na działanie, to popatrzcie na generała Pattona, który jest ulubionym moim wojskowym z czasów II wojny światowej. A to dlaczego? No dlatego, że tutaj jest plac pana Niemczyka, czasami pokazuje, a to był przecież osobisty kierowca pana generała. I zwróćcie uwagę teraz, jak działał, jak funkcjonował, jak reagował na pewne działania, żeby nie ten układ taki dziwny, to ta dywizja generała Pattona na pewno by umoczyła gorące lufy w Wiśle, a z kolei lotnicy nasi angielscy by wylądowali wtedy dokładnie w Gdyni. Mieli wtedy zrobić ogromny nalot dokładnie na Szczecin i na Kołobrzeg, no ale armia rosyjska wkroczyła akurat do Kołobrzegu i w pewnym sensie ominęła lekko Szczecin, ale to było właśnie tak, jak wujek opowiadał, że w tym momencie, kiedy już maszyny były przygotowane do lotu, padł rozkaz wycofania się, a wszyscy się cieszyli. Zresztą ciocia mieszkała wtedy w Grudziądzu, no bo przecież to wujek lotnikiem, no to wiecie, o co chodzi. I taka jest prawda, taka jest rzeczywistość plutoniczna, więc zwróćmy uwagę na te rzeczy. Jeżeli obejrzycie ten film o Plutonie, tutaj u mnie, on niewiele zrobił ruchów, ale jednak zrobił te ruchy. Ja z Tadeuszem postaram się, nie wiem kiedy, ale w najbliższych tygodniach zrobić program o Plutonie, spojrzenie na Plutona, na tą perspektywę budowy przyszłości, bo to jest najważniejsze dla nas. Ale to, co powiedziałem w poprzednim filmie, który będziecie oglądać, ta perspektywa właśnie tej świadomości jest tak szalenie ważna, żeby przejrzeć siebie, zobaczyć, jak zachowujemy się w tym krótkim okresie, który daje nam właśnie ten czas i w tej retrogradacji, bo o retrogradacji będziemy rozmawiać Plutona zupełnie inaczej, bo retrogradacja Plutona jest wspaniałym okresem, trzeba przyznać, ale do refleksji,
A te zapisy, które Wam kazałem, to właśnie są podstawy, żeby można było po czasie zobaczyć, jaki czas będzie, kiedy już wejdziemy w ruch prosty, czyli dokładnie prawie pod koniec roku przyszłego. No więc mamy prawie, co tu ukrywać, no 10 miesięcy to, znaczy 9 miesięcy to na 100%, a możemy także brać więcej ku szczęściu, ku zbawieniu wszechwładnej planety Pluton, jaką jest Pluton, a Pluton to przecież planeta bardzo dziwna, bo jednak jeżeli ktoś zna Plutona, to wie, że Pluton zmienia, ale nigdy nie zmienia na gorsze. Jeżeli tylko poddamy się jemu, jeżeli będziemy się przeciwstawiać, nas już nie będzie. Nie będziemy już wtedy istnieć i funkcjonować. Więc prośmy na rany Chrystusa, żeby nie zrobić błędu, bo Pluton jest wszechwładny, trzęsie ziemią też. Te wszystkie sejsmiczne ruchy, te wszystkie wulkany, to wszystko to, co się odezwie lada moment, jeżeli będziemy stawiać ten opór, jeżeli będziemy nieświadomi, jeżeli będziemy uważać, że więcej wiemy niż sam Stwórca i przyroda i kosmos, bo On go stworzył i On wtedy poprosi Jego o wykucie tych piorunów, ale to już nie są pioruny, to już jest coś gorzej. Pluton potrafi. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cóż, z Bogiem.